żartuję, to znak kozy. Ej, wielbłądy! A śmierdzi tu, bo tutaj robią skóry. Patrzcie na to! To będzie rzeźnia! I tak całą noc! Strasznie głośno, bardzo tutaj telepie. Ogólnie to będzie ciężki dzień i ciężka noc. Mam ze sobą dużo wody i chusteczki te takie nawilżające, więc jak wyjdę tylko to umyję plecak, umyję siebie, żeby mnie ktoś do auta wziął. Jak siedzę, to mnie piasek nie dobija, bo to jeszcze nie jest pustynia, ale tam potem jest rzeźnia! I tyle. Muszę zmienić profil na ten, bo nie mam zęba. Czuję się, że cały czas patrzycie i mówicie: o kurwa, on nie ma zęba, ale prostak. No niestety. Tak wygląda w podróży, że czasem trzeba wyrwać. W Ekwadorze wyrwany, a leczony w Etiopii. No i niewyleczony. Dobra, jadę. Zaczyna być zimno, co nie zmienia faktu, że nie na tyle, żebym bluzę założył. Jakieś drzewka się pokazują, ale ogólnie zaczęła się pustynia. Zobaczcie sami. W ogóle przed chwilą na mapie patrzyłem i pokazuje, że to jest jakaś Saharyjska Republika Demokratyczna. Jest oczywiście prawdopodobnie kraj nieuznawany na świecie, ale mimo wszystko zdziwiłem się. Bo raczej mniej więcej te takie jakieś próby autonomiczne i tak dalej, czy niepodległościowe gdzieś tam kojarzę. A tutaj jednak trochę gorzej. W ogóle z tej strony pojawiły się właśnie wiatraki. Tylko że te wiatraki nie pracują. Więc ja nie wiem. Nie? No powiem wam, złomiarz płakał jak to widział. To co widzicie tutaj w tym piasku, to są szyny kolejowe. Powiem wam szczerze, w Polsce by to chyba za długo nie poleżało. Aczkolwiek doskonale sobie zdaję sprawę, że w Polsce jest absolutny zakaz przyjmowania, że tak powiem, tych wszystkich szyn kolejowych, czy też studzienek kolejowych. A tam czufcia jedzie z przodu. Tu. Sorry, mam brudne paluchy, ale i tak umyłem ręce. No cóż, zastała mnie noc, a dokładnie to już zachód słońca. Niestety nie nagrałem tego, bo okazałem się zwierzęciem. Kawałek z mojego turbana odciąłem, no i położyłem tutaj w rogu, bo mieliśmy postój. No i w tym momencie po prostu, jakby wam to powiedzieć, musiałem zrobić coś, co wiecie, co musiałem, wyrzuciłem za burtę i gitara się ma, no wiecie, podczas jazdy byłoby dosyć ciężko, a tak, jakby nie było, no delikatnie mówiąc, tutaj było dosyć bardziej cywilizowane, no. Nie nawaliłem na ścianę, tylko ładnie na szmatkę wyrzuciłem. Wiem, zaraz ktoś powie, to jest nieekologiczne, właśnie w taki sposób zaśmieca się pustynię. A co miałem, kurwa, w własnym domu nasrać i zostawić? No nie mogłem. Dlatego tak wyszło. Ja się po prostu kładę spać, bo no, tu się nic nie będzie działo. Całą noc będę jechał. Tak naprawdę to jeszcze w nocy dojadę, prawdopodobnie o 3 albo 4 w nocy. Nastawiłem sobie budzik na 2:30 i co? No i śmigam. Pokażę wam, jak ten pociąg jest długi. Tam jest człon naszego pociągu, a tutaj idą wagony i idzie takie kółko teraz, bo ty pętla, tak jak osiny pętla u nas w Żorach, tak tu jest też pętla. Ale dlaczego? Bo właśnie tutaj się będzie mijał z pociągiem. Tamten pociąg jedzie z węglem, czy tam z rudą żelaza, już dwie wersje słyszałem, ale to chyba ruda żelaza. A tutaj jedzie nasz pusty i one się tutaj w tym miejscu mijają idealnie i wtedy ruszają przed siebie, no.
tak to wygląda. Rozkładam swój mandżur, póki jeszcze nie zapierdala pociąg, bo jak już zacznie, to będzie ciężko to wszystko zrobić i kładę się spać. Powiem wam, nie jest łatwo, w ogóle nawet nie jest przyjemnie. Jest ciężko, cały czas są jakieś trzaski, co normalnie 2 minuty jest takie jeb, ale to tak jakby auto uderzyło kurwa w drugie auto. Naprawdę coś niesamowitego. Na pewno nie zasnę, nie ma szans, w ogóle nie istnieje chyba taka opcja, w ogóle nie wiem czy ktoś zasnął. Na pewno ktoś zasnął, może ktoś z was. Czekajcie, zapomniałem przetrzeć, nie wiem czy trzeba było czy nie, ale Paweł zawsze mówi przetrzyj, zawsze przetrzyj. No wiecie, on na to patrzy wszystko tak w praktyce, bo potem biedny musi to montować. I jak mu wytłumaczyć, że ja jestem Dawid Fazowski i mam wyjebane. Leżę sobie tak ładnie pod swoim śpiworem. Śpiwór jest całkiem znośny. Niestety to jest taki afrykański śpiwór, czyli ogólnie rzecz biorąc 650 gram, typowy pod Afrykę, czyli jak jest ciepło. Niestety tutaj wieje. Chroni przed wiatrem, chroni przed kurzem, chroni przed całym tym syfem, który mnie tu otacza. No i co tu dużo mówić. Cieszę się, że to przeżywam. Jak dojadę, to pojadę do miejscowości Atar i z Atar do stolicy. Nawet tam się nie zatrzymuję. Oczywiście gdzieś tam jest niedaleko Ataru takie piękne zjawisko, to wygląda jak nie wiem, jak z innego świata, jakby oko kurwa cyklopa, nie wiem, ale nie jadę tam, bo to wiąże się z dużymi kosztami, a poza tym i tak bym tego ładnie nie nakręcił, więc nie ma sensu. Musiałbym mieć nie wiadomo jaki sprzęt, drona i tak dalej, więc pojadę tam jeszcze kiedyś w swoim życiu, a aktualnie no cóż, chyba się postaram jednak zasnąć. Jest 23, więc zostały mi 3,5 godziny, prawie 4, więc oby to jakoś poszło. Z zamkniętymi oczami do was mówię, bo mi tak nasypie, że nie będę mógł funkcjonować. O, dobra, chowam kamerę. No, bądźcie zdrowi. A w razie W polecam ten transport. A gdyby na przykład bylibyście 4-osobową ekipą i 2 osoby by po prostu były pipkami, to z tyłu na samym tyle jest wagon dla ludzi normalnie taki, wiecie, jak w Polsce, nie? A podobno bilet kosztuje, nie wiem, chyba 3 euro albo coś w tym stylu, no prawie nic. Ale ja tu jadę dla rozrywki, bo tego jeszcze nie przeżyłem. No, bawcie się. Kurwa. No i to jest ten dźwięk przez całą noc, który mnie maltretował. Cały czas. Jak przyspieszał, jak zwalniał. Dobrze, że to się kończy. No nic, schodzę z obiektu. Niestety byłem zmuszony, i to dosłownie zmuszony, wyrzucić swój plecak za burtę. Ze względu na to, że nie byłem w stanie wskoczyć tutaj na górę. Zaryzykowałem w chuj, bo w tym plecaku mam komputer i takie inne rzeczy. Ale cóż, tak bywa. O kurwa. Ciekawe, czy rozbiłem komputer. No i największy upadek zrobiłem na tą część na plecach. Plecak mam komputer mam od drugiej strony. Dobra. Dojadę do stolicy, to będę sprawdzał. A teraz idę. Udało się. Po raz kolejny coś, co sobie wymyśliłem, że chcę zrobić, udało się. Pociąg ładnie stoi, a ja muszę patrzeć dosyć mocno i wyraźnie pod nogi, bo tu mogą się znajdować na pewno skorpiony i nie wiem jak tam ze żmijami czy innym gównem, no ale lepiej patrzeć pod nogi w takiej sytuacji, bo
sami wiecie jak jest. Fajna jazda, chyba wychodzi 10 godzin. Jestem w ogóle zaziębiony, tam tak wiało. Pamiętajcie, jakbyście kiedykolwiek to robili, to weźcie sobie jakieś ciepłe rzeczy. Stopa nie będę łapał, bo jest noc i raczej nie będzie czego, ale poza tym nie wiem czy wiecie, ale w tej okolicy to tutaj stop raczej nie będzie istniał, tylko transport płatny ze względu na to, że to jest jedna droga i każdy kto jedzie po prostu kogoś zabiera. Kurwa, coś wskoczyło. Więc jak kogoś zabiera, to każdy płaci. Dlatego zrobię tak, że no, znajdę transport do Ataru, zapłacę tyle ile trzeba. Dlatego muszę się dowiedzieć najpierw od lokalnych ludzi, ile takie coś kosztuje, zanim ktoś będzie próbował mnie oszukać. No i tyle. Mam transport do Ataru. Oczywiście płatny, ale jest środek nocy. Przecież nie zostanę na pustyni albo w tej miejscowości, którą aktualnie widzicie. Więc jakoś tam dojadę. Oby to w miarę tam jakoś było. Ja pierdolę, jak to wygląda. No tutaj się czas zatrzymał jakieś 100 lat temu. No to co? Jestem w stolicy. Byłem tam wypocząć jeden dzień ze względu na to, że po tym tygodniowym po prostu wypadzie ledwo żyłem. Dodatkowo dosłałem materiał Pawłowi na trailer. Takie tylko fragmenty, bo nie wszystko mogłem. No i co? I teraz będę łapał stopa do Senegalu. Już teraz Senegal. Więc może być ciekawie. Aczkolwiek nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Na pewno, ale to na pewno autostop jest płatny. To jest tak kurwa pewne, że aż nie mieści się w głowie. To jest tak pewne, że nie ma opcji, żeby było inaczej. Prędzej wam ktoś w Polsce zapłaci za to, że wziął cię na stopa, niż to, że tu pojadę za Afriką. Po prostu, więc jestem przygotowany również finansowo. Prosto. No i kurwa zaczęło się. Sapy. A może sobie kręcę, bo sobie mam ochotę. No niestety w Senegalu podobno nie lubią kamery. Ale damy radę. Oby się udało, no. I sprawdzę na mapie, co jest jeszcze po drodze oprócz Rosso. Jest transport, delikatnie mówiąc. To jest mój transport, 200 km za 20 zł, jest to lokalna cena. Nie ma opcji złapania stopa, bo kurwa wszyscy jadą w taki sposób jak ja. Ale co, no, jest nas tyle w aucie, że to się nie mieści w głowie. Więc no jest jak jest. A no, o bezpieczeństwo nawet o to nie pytajcie, bo to nie ma sensu. Zresztą auta są tak zdezelowane, że po prostu gdyby się cokolwiek wydarzyło, to jest po nas, ale jest przyjemnie, no, jadę na granicę. To jest chyba najważniejsze w tym momencie, nie? Główna trasa krajowa. W sumie to taka, wiecie, jak u nas A4 czy coś w tym stylu. No to mam chwilę przerwy ze względu na to, że ekipa z auta idzie się pomodlić do meczetu. A ja sobie postoję tutaj, poczekam. Bo przecież nie będę szedł. Nie będę się szedł modlić, bo to my nie musimy się modlić o tej godzinie. O. I tyle do powiedzenia. A meczet bardzo ładny. No, żurnalist, no. Ela familia. No, nigdy nie przyznawajcie się do bycia dziennikarzem, choć teoretycznie ja nim jestem i nie jestem. Aczkolwiek kiedyś dostałem legitymację. Dostałem dziennikarską, byłem zapisany, ale to już nieważne. Na pewno się nie ma co przyznawać, bo potem to ktoś was sprzeda na policję albo innych chuj i co? I dupa. No. Niech się pomodlą. Najlepsze jest, wiecie co? Że muzułmanie, czekaj, bo są sunnici i kurwa, patrzcie, zapomniałem, a zawsze to wiedziałem, zresztą przekazywałem wam to w odcinkach w Iranie.
Sunnici i... Nie pamiętam, kurwa nie pamiętam. No ale dobra. Jedni są ci z Iranu, oni się muszą modlić 3 razy, a drudzy są ci z Arabii Saudyjskiej, czyli tutaj również. Czyli Arabowie tak zwani. Mimo, że to nie są Arabowie, ale są. Oni mają się modlić 5 razy. I najlepsze jest to, że żeby iść na modlitwę, muszą umyć ręce, muszą umyć głowę, wiecie, za uszami i tak dalej, twarz oraz dłonie, oraz stopy. To jest spoko, bo w ten sposób są zmuszani do tego, żeby się regularnie 5-krotnie myć. Co na pewno działa na korzyść ludzi po prostu, bo jak wiadomo tutaj gruźlica i cała reszta panuje, a jednak brud też ma coś wspólnego z tą chorobą. Czyli są sunnici i... Sunnici? Aszyci? Sprawdzę, jak mi tylko się internet pojawi, muszę to sprawdzić, bo aż mam wyrzuty sumienia. No ale ogólnie oni są ci drudzy, co się 5 razy modlą, więc dobrze, przy okazji się obmyją i powiem wam szczerze, że u nas w wierze jeszcze tam 500 lat temu by się to przydało, jak ludzie w Polsce, czy tam kilkaset lat temu, nie pamiętam dokładnie, musiałem historię bez cenzury obejrzeć, bo on zajebiście wszystko opowiada, Wojtek, i tam na przykład jest temat na temat kołtunów, gdzie Polacy hodowali kołtun na głowie takiego jednego dupnego dreda brudnego i jego ścinanie miało tam przynieść pecha, czy kurwa miało się coś wydarzyć, więc nosili to gówno na głowie i ogólnie rzecz biorąc najczystsi nie byliśmy. A tak, gdyby nasz Kościół nakazywał przed modlitwą się umyć, no to wtedy człowiek by po prostu się do tego dostosował. A tak uważano, że nie myją się, bo co? No bo że niby to niezdrowe. No. Tak kiedyś było, tutaj jest inaczej. Mimo że tutaj problem z wodą jest regularny, tak na przykład u nas problem z wodą raczej chyba nigdy nie istniał i raczej nigdy nie będzie istniał do tego stopnia, żebyśmy nie mieli jak wziąć prysznica albo umyć się w rzece albo cokolwiek innego. No. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach umyć się w rzece, takie jak kurwa Wisła czy coś, to tragedia, nie? Aczkolwiek jeszcze te wakacje myłem się, ale to się myłem, znaczy nie myłem, tylko kąpałem się, byłem z kumpelą w Ochabach u nas. Tam jest ogólnie Wisła sobie płynie, ale to jeszcze na Śląsku jest taka czysta, więc tam się pokąpaliśmy, było zajebiście i tyle. No nic, wracają. Już jedna pani wróciła, a teraz wraca reszta. السلام عليكم. Alejkum salam. اسماك E? اسماك No. ادما طنو Dawid. ها Name? ادما Adama. طنو c'est quoi داوود Dawud. داوود Dawud. داوود No. اسمه Mam jeszcze pół litra wody. Szkoda, że nie pół litra czegoś innego. Ale nie mam pewności, czy dzisiaj się nie najebie, bo jest sobota. Jadę do Senegalu. Może znajdę jakąś miejscówkę do spania i zezgonuję, bo powiem wam szczerze, że ja tego potrzebuję. Bo to był zakaz. No muszę to przemyśleć. I to srogo. Jedziemy motorkiem! Gościu mnie... O, jak ładnie mówi. Jedziemy motorkiem. sama motor la yéeg man la King Sall Wagada